CryptoCamp to serial, w którym uczestnicy zawalczą o $10 000, zdobywając wiedzę o kryptowalutach. Zapraszamy do oglądania! W poprzednim odcinku najpierw przyszła pora na powtórzenie dotychczas zdobytej wiedzy. A potem uczestnicy ruszyli na tor, by zmierzyć się w wyścigach super szybkich aut. Łukasz okazał się najszybszy, uzyskując najlepszy czas na torze. Adrenalina, rywalizacja i pełna prędkość. To był dzień, który na długo zapadnie w pamięć. Żaden z materiałów zamieszczonych na kanale nie jest poradą inwestycyjną. Jest to nasze prywatne zdanie na tematy poruszane w filmach oraz w social mediach. Nie kieruj się nim przy inwestowaniu pieniędzy. Film, który oglądasz, jest materiałem sponsorowanym lub zawiera autopromocję z uwagi na współprace afiliacyjne z giełdami wyszczególnionymi poniżej w opisie lub reklamowaniem własnych produktów takich jak książka, dostęp do grupy szkoleniowej lub raportów rynkowych. Grand Final, czyli dzisiaj uczestnicy zmierzą się o $10 000 w turnieju finałowym. Więc sama nagroda generalnie jest lekka, ale safe już nie do końca. Zmierzymy się w 5 konkurencjach i zobaczymy, komu uda się zgarnąć kulę pieniężną, która znajduje się w środku. Ja osobiście nie mam swoich faworytów, trzymam kciuki za wszystkich z naszych drogich klientów, uczestników i grupowiczów, ale jak się okaże, ktoś z nich musi wygrać. Więc dajcie znać w komentarzu, jak wy myślicie, kto to będzie, zanim zaczniemy dzisiejsze rozgrywki. Jestem ciekawy waszych opinii, poznaliście trochę uczestników, wiecie jak działają, jak operują i być może macie swoje typy. Bez przeciągania, zaczynajmy. Panowie, witam w wielkim finale. Jest to moment, który był wyczekiwany, na który wszyscy czekali i przez ostatnie, powiedzmy, 10 dni szkoliliście się, edukowaliście, żeby rzeczywiście do tego momentu dotrzeć. No i cieszę się, że jesteście wszyscy cali. No i prawie zdrowi, Łukaszu. Mam nadzieję, że to Ci nie będzie bardzo przeszkadzało w trakcie trwania turnieju. Trzymam kciuki. Więc generalnie przygotowaliśmy dla Was turniej, podczas którego zmierzycie się w 5 konkurencjach głównych i wszystko prowadzi do tego, że wygrany otrzyma portfel, na którym jest $10 000 lub jego właśnie ekwiwalent. Więc ja przeprowadzę wyzwanie w tematyce altcoinów, w tematyce wyszukania fundamentalnie projektu, który według mnie, według Was może rzeczywiście odnieść najlepszy sukces w trakcie trwania wyzwania. Tomek przygotował wyzwanie oparte o low capy i memcoin. Subem oczywiście trading, więc osoby, które tradują, które rzeczywiście się w tym szkoliły, będą mogły się tutaj wykazać. Biniu Smart Money to jest wyzwanie teoretyczne, zaraz Wam wytłumaczę, jak to działa, nie da się tego przeprowadzić w pełni w praktyce. No i Łukasz, generalnie cykliczność, jednym słowem podsumowując, jest to również wyzwanie teoretyczne. Wygrywa tylko i wyłącznie jedna osoba, czyli zwycięzca całego turnieju, który zgromadzi jak największą liczbę środków w 5 wyzwaniach. Że i tak główną nagrodą według mnie jest to, że mieliśmy wspólne 2 tygodnie, że mieliśmy szereg różnych atrakcji, a to jest dodatek, o który nie macie się pozabijać, ale oczywiście wskazane jest, żeby ze sobą konkurować. No więc panowie, po prostu chcemy Was zrobić jednostki, które są samodzielne, które w boju dadzą siebie wszystko. No więc panowie, zaczynamy wyzwanie. Ja Wam życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Dajcie siebie wszystko. 24 godziny. Czas start. Otrzymaliśmy informacje na temat całego challenge'u. Mieliśmy łącznie 5 konkurencji, 5 wyzwań od każdego z mentorów, czyli pierwsza od Marka. Było to wyzwanie, żeby znaleźć nowy projekt, który był dodany do CoinMarket, do CoinGecko do 7 dni i musieliśmy ten projekt zainwestować $500 i zrobić z niego jak najwięcej. Jakieś 10 koła, coś nie? Jako $10 000? Coś mi świta. Moje podejście do całego tego turnieju było takie, żeby się dobrze bawić po prostu i jak najwięcej skorzystać z tego, ale pod względem wiedzy. Uwaga, ogłaszam konkurs. Do wygrania jest $500 w Ethereum i wyzwanie jest bardzo proste. Należy zasubskrybować kanał, zostawić kciuk w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu swój nick na Telegramie i która z naszych 4 grup jest dla Was najciekawsza oraz dlaczego. Moja, Łukasza, Tomka. I na tych 4 grupach są różne perspektywy, różne zagrania, różne analizy i informacje, więc dołączcie na każdą z nich. Linki macie teraz na ekranie, w opisie pod tym filmem i napiszcie po sprawdzeniu, która wydaje Wam się najciekawsza, dlaczego oraz załączcie swój nick z Telegrama, żebyśmy mogli sprawdzić, że rzeczywiście dołączyliście. Osoba, która da najciekawszy komentarz, najbardziej wartościowy, wygra $500 w Ethereum wysłane na Wasze konto bezpośrednio. Także jedna konkurencja już za mną. Mam nadzieję, że wybiję order. Ustawiony bardzo nisko na
konie, którego nie mogę powiedzieć nazwy teraz. Jest tutaj mój przeciwnik. Także będzie jedna konkurencja jest ogarnięta, myślę. Na pewno nie wchodzę all in całym kapitałem, nic się nie martwcie. Trafiliśmy na dzień, w którym sentyment na rynku jest, za przeproszeniem i tak kulturalnie mówiąc, chujowy. Ale skupiłem się bardziej na zadaniu Marka, szukaniu nowego projektu. Myślę, że już potencjalnie coś tam mam. Akurat sobie przechodzę przez nowo dodane projekty na CoinMarketCapie, wyzwanie Marka i tutaj te wytyczne były trochę takie restrykcyjne, bo to nie może być memcoin, czy no musi być to poważny projekt. I tak trochę słabo dzisiaj, ale znalazłem coś ciekawego. Tutaj NIM Network, poważne imię, to mnie zaciekawiło. Mały spadek, powiedzmy wahania też mnie zaciekawiają. 75 milionów market capu to już taki poważny. Wolumen jest potężny. To też do sprawdzenia, czy o co tu chodzi, ale to jest własny blok, gdzie oni mają i 3 dni temu dany. Stary, nie mogę przelać środków, bo mam jakiegoś buga na komputerze i w momencie, kiedy kopiuję jakiś adres, jakikolwiek adres, to zapamiętuje mi, jakby podmienia na jakiś inny adres, jakiś taki, tak jakby jakiś wirus czy coś. I ktoś, jest ten wallet, w ogóle Tomek go sprawdzał i tam same ma wpłaty, nie wiadomo, nie wiem co to jest. Może zajebałeś? Sam. Nie. Wiesz co? Ociałeś? Nie. Nie. Dobra, myślałem. Ja sam na 2 godziny spędzam na skalowaniu komputera. Ale kiedyś też miałem. Czyli nie miałem tak, ale miałem innego wirusa, który mi wypłacał. Znaczy jak wpłacałem na swój portfel na MetaMasku, cokolwiek, to w ułamku sekundy to wychodziło dalej. Nic nie chce rosnąć, mur wakać. Adrenalina na początku była wysoka, różne emocje, uczucia. Później zimna krew od razu, takie coś, że mamy 24 godziny, tu nie trzeba się spieszyć aż tak bardzo, nie trzeba tu wariować, nie trzeba stresować się. No i tak powoli po prostu. Jakiś tam plan najpierw, później zbieranie informacji, potwierdzenie planu, jakieś zmiany na rynkach, obserwowanie konkurencji. Tak po prostu na bieżąco taka rzeka, która płynie do przodu, ale tak może się zmieniać troszeczkę, czy tu, ale tak do przodu. Idziemy właśnie na konsultację do Łukasza, bo potrzebuję pomocy. Także Łukaszu, gdzie jesteś? Łukasz jest na dworze, także zmierzamy do prawdziwego pana Kryptusa. Łukaszu, musisz brać poważnie teraz to, co zamierzam ci przekazać, bo jest to runda finałowa. Zapraszam, siadaj, rozgość się. Szanowni Państwo, mamy godzinę 16:01, czas start. Łukaszu, w czym mogę Ci pomóc? Łukasz wyczerpująco podszedł do teorii Smart Money Contract, przygotowując się do zadań teoretycznych. Wszedłem w dźwignię altcoiny, nie bitcoina, tylko altcoiny. Jest to mała dźwignia X3 i więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ jest tutaj mój kolega, który też rywalizuje z nami. Nie chcę się... A właśnie skończyłem konsultację z Łukaszem, jestem bardzo ciekawy, jak Ty wypadniesz na tych konsultacjach. Nie będę Ci zdradzał, jak Łukasz się zaprezentował, więc tutaj poza kamerą zrobimy sobie w małym kąciku zwierzeń moje predykcje, moje faworyzowanie. Jestem ciekawy, czy olałeś to jak Łukasz, czy też może przygotowałeś się tak samo jak Łukasz. Dla mnie na rynku co liczy się najbardziej? Liczy się przede wszystkim cierpliwość i zaufanie do samego siebie. Jeżeli jest się dobrym, to wszyscy wiemy, ile pracy to kosztuje i wytrwałości, determinacji, dyscypliny i że to się buduje faktycznie latami, zdobywa się wiedzę latami i zazwyczaj ma się respekt do takiej drugiej osoby, więc wydaje mi się, że jeżeli jesteś osobą szczerą, otwartą, zdeterminowaną, to później nie trafisz do dobrego środowiska. Jeżeli twoje środowisko jedyne co robi, to cię hejtuje albo demotywuje, to polecam faktycznie się zastanowić, czy jest to tego warte, nie? To środowisko oczywiście. Idę na konsultację z Biniem, ponieważ
Chciałbym się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć, może mi w czymś pomoże przez te 15 minut. Adam zdecydował się wykorzystać czas na szybkie powtórzenie zagadnień, które miał w Nie notatkach. muszą być tego samego koloru, bo tak dobra. naprawdę wick tej świeczki to też Okej. jest order sprzedażowy, więc Tu jest roll gap. tak. Tu. A jesteśmy już po konsultacjach z Adamem. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie słuchał uważnie. Wydaje mi się, że on jest taką osobą, że boi się przyznać, że czegoś faktycznie nie rozumie. A nie to co Łukasz, bo Łukasza czułem podczas tej rozmowy, że faktycznie się przygotował i rozumuje. U Adama to troszkę było na zasadzie, że przytakuje i no mistrzu, tak, to w tę stronę, rozumiem, nie? Więc zobaczymy, jak to się faktycznie sprawdzi podczas mojej weryfikacji z wyzwaniami. Trzecia godzina właśnie nam mija, chłopaki prężnie analizują rynki, obserwuję sobie tak z boku, co robią, starają się bardzo, wykorzystywują coraz bardziej nasze właśnie konsultacje z nami, te 15-minutowe i zobaczymy, co dalej się tutaj rozwinie, nie? Także jeszcze przed nami 21 pełnych godzin, trzymamy kciuki i zobaczymy, kto wygra. Dobra, słuchajcie, czas na naszą pierwszą konsultację. Są wysoko, nie zleciały na sam dół, więc też ta presja wyprzedażowa jest mała. Więc można w sumie uznać, że faktycznie no, ten bitek ma szansę utrzymać ten poziom, nie? 17:06, 4. godzina się właśnie zaczęła. Bardzo dużo zbierania informacji, research, bez pośpiechu, ustawienie strategii, ogólnie takiego rozkminięcia, jak najlepiej podejść do tego, do wytycznych, których mamy i o co chodzi w tym, jaki jest cel. Na razie tylko pozycję Bitcoina, jakieś tam 10% tych $500 na wyzwaniu suba. Skupiam się najbardziej na challenge'u Tomka. Myślę, że tam jest najwięcej potencjału do wygrania jak największej kwoty, najlepszego wyniku. Resztę wyzwań dla mnie to jest takie, żeby po prostu nie stracić, żeby spełnić wszystkie wymagania od chłopaków i wywieźć jak najlepszy wynik na memcoinach. Zostało 20 godzin z naszego 24-godzinnego challenge'u. Zobaczymy teraz, jak Marko przygotował się, czy jest gotowym na moje wyzwania. Być może będzie chciał tutaj zapytać o okiem eksperta, jak po naszych newsach zachowa się dolar. Może będzie chciał coś rozegrać. Zobaczymy. Byłem pewien, bo chciałem, aby się zamknęła jedna godzinówka, ale to było tak w połowie. No to jestem na plusie, no bo tak potwierdziło się, że jest niby awarii z jedną rzeczą, która dzisiaj mogła wywalić to. Wiem, że w Smart Money to się nie patrzy na to. Grabniemy previous day high'a, gdzieś previous day high jest albo w tych rejonach, albo w tych rejonach i pójdziemy w tę stronę, nie? Jeżeli ten dolar faktycznie zrespektuje te discountowe area i będzie chciał pójść dalej. Na pewno jest SMT, dolar ma SMT z funtem i funt jest mocniejszy, więc to na razie trochę nam potwierdza ten scenariusz faktycznie. A zobaczymy. Obserwuj, tutaj moja rada, otwarcie H4, tak. I dolara jak się zachowa na tym H4. To taka moja rada. Te dwie rzeczy, super. Tak jest. Bardzo Dzięki. pomoże. Trzymaj się, powodzenia. Dzięki. Dobrze, moi drodzy, zapraszamy na moje wyzwanie w takim razie. Prosiłbym was, żebyście tutaj podeszli do tej sofy, w sensie usiedli na niej i każdy, dosłownie wasze ręce i mózgi i na tym się tutaj skupimy. Polega to na tym, że losujecie jedną piłeczkę, te pytania są randomowe, one są związane z tym, z moimi wykładami, długoterminowością, cyklicznością, bla 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 bla. No i tyle, jak dobrze odpowiecie, to macie plus 50 tych wirtualnych dolarów, a jak źle, to minus. Przeczytaj pytanie na głos. Jakie są najczęstsze przyczyny dużych korekt cenowych na rynku kryptowalut? Spodziewałem się, że będzie na przykład rosło, a tak naprawdę po halvingu zazwyczaj są krótkookresowe spadki. Odpowiedź: jak najczęściej zachowuje się amerykańska giełda w tak zwanym roku elekcyjnym. Amerykańska giełda, z tego co pamiętam, w roku elekcyjnym zawsze jest pozytywna, czyli świeci na zielono. No. Czy może pamiętasz, w jakim kwartale albo w jakich miesiącach faktycznie te wzrosty są takie najbardziej profitowe? Jeżeli chodzi o rok lekcyjny, na pewno w pierwszym kwartale i w czwartym kwartale. Masz trudne, powiem ci. Tak. Ile średnio czas trwa cykl wzrostowy na Bitcoinie? Jaką masz literówkę? Podaj w tygodniu. Średnio czasu. Okej.
Mamy 3 lata wzrostów i rok spadków. Tak. Skup się może na tygodniach. No wiem, ale to muszę sobie podzielić teraz właśnie, bo zapomniałem dokładnie ile to było. 150 tygodni. 151, od 151 do 154, biorąc pod uwagę poprzednie cyfry. No, czyli nie, zaliczamy. Jak merge na Ethereum wpłynął na podaż ETH? Czy powinno wpłynąć to pozytywnie, czy negatywnie na cenę ETH? Ale ogólnie no to wpłynęło pozytywnie. Giełda zareagowała tak, jak powinna, tylko że to było tak, że było trochę sold the news, bo merge było już wliczone w cenę. Czyli pójdę z odpowiedzią, że pozytywnie wpłynęło długoterminowo, ale krótkoterminowo to było sold the news. Każdy z Was zdał pierwszy etap, zostało jeszcze 4. I nie wiemy kiedy będą. I zobaczymy kiedy one będą, także możecie się rozejść. Każdy uczestnik poprawnie odpowiedział na pytania przygotowane przez Łukasza. Na razie. No dobra, to jeszcze jakby nikt się z Was nie wyzorował, taka... Jeszcze nie. To dobrze. Co mi, Marku, możesz powiedzieć obecnie o sytuacji? Coś zająłeś, coś zrobiłeś? Tak, zająłem i dosłownie parę minut temu mi wzięło Take Profit, to akurat... A, czyli masz jedną pozycję już na plusie. No tam ponad procent ogólnej pozycji jest... No bardzo ładnie, ważne, że profit idzie w górę. No a dzisiaj jest tak, że wiesz, tak jak masz ruch ręką, to tak już nie... Tak naprawdę jeżeli chodzi o Łukasza, to go uspokoiłem, jakby wychodzę z założenia, że te pierwsze pytania, jakieś te pierwsze moje mentorskie tej podrygi z uczestnikami, stwierdziłem, że będę takim dobrym graczem, dobrym aniołkiem, ale potem też zamierzam postawić się po stronie takiego, wiecie, bardziej diabełka, który może będzie ich trochę mylił, trochę będzie robił trochę psikusy, być może też nie zawsze te pytania będą odpowiadane w salonie, pójdziemy sobie gdzieś dalej. Mam pewien pomysł, żeby kolejne pytanie było gdzieś może po drugiej stronie i wiadomo, czy każdy tam dotrze. No nic, zobaczymy, ja też jeszcze o tym ciągle myślę. Spadkowy i teraz zawija nam... I pod to właśnie, że weekly jest też bycze teraz, bo jeszcze nie wszedłeś sobie w weekly. Weekly zrobiło też dołek na momentum. Niekoniecznie, zależy od co gramy, nie? Bo 4-godzinówka, zobacz teraz co się dzieje, nie? Bo tam było na replay mode, to wiadomo, że to ucięło. Ona wróciła tu na górę. Na pewno można targetować gdzieś tam już wyższe szczyty, nie? Faktycznie się umocniło i pokazało, że chce iść w górę. Panowie, jak już tutaj siedzimy, się zebraliśmy, na chwilę uciekliśmy z willi, to mam pytanie do Was, tak z Waszych obserwacji, jako że też tutaj Patryk trochę czasu z chłopakami spędzasz, jak to wygląda? Tak szczerze, po prostu brutalnie, kto według Ciebie ma największe szanse, kto tutaj no niezłą kichę robi, kto nie, kto ma jakieś problemy? A generalnie zacznę od moich dwóch faworytów na razie, bo widzę u nich tutaj tą determinację. Jest to na pewno Łukasz i Marko. Widzę, że się przygotowali na pewno z kontentu, który z tych moich lekcji. Widzę u nich przygotowanie i na razie ich faworyzuję. Marko tutaj już miał pierwszy take profit, fajnie mu to idzie. Jeżeli chodzi o Adama, to mam tutaj lekki znak zapytania mi się pojawia z takiego względu, że on strasznie przytakiwał podczas tych konsultacji, więc nie wiem, czy to było przytakiwanie na zasadzie ok, muszę lecieć dalej i nie za bardzo rozumiem, czy faktycznie się przyłożył. Za chwilę będę mieć konsultację z Marcinem, właśnie się zastanawiałem, kiedy on się zdecyduje na te konsultacje, czy może zostawić sobie na jutro, na jakieś koło ratunkowe i tak dalej, ale nie, wszyscy chcą dzisiaj je odklepać, więc zobaczymy, czy ta sytuacja się zmieni, nie? Bo Marcin jest na razie bardzo cichy. Podsumowując, faworyzuję na razie Łukasza i Marko. Jak to u Was wygląda? Wiesz co, no ja u Marcina widzę taki błysk wokół, że on tak próbuje taki mały chaos ominąć i gdzieś tam swoimi właśnie kroczkami coś tam wykręci te wyniki i w ogóle chyba nikomu nic nie mówi, prawda? To też jest kluczowe, ale no słyszałem, że u Marka ta pozycja jest dosyć znacząca, ten zysk, więc tam ostro poleciał, chyba jest totalnie teraz na przewadze, więc zobaczymy jak to się skończy, no bo tego jeszcze nie wiemy. Ty, Łukasz, teraz miałeś z Łukaszem konsultację, prawda? Coś tutaj jesteś w stanie wywnioskować z tych jego wypowiedzi? Jest zmieszany, czy jednak dobrze mu idzie? Generalnie w Łukaszu podoba mi się to, że jak mi pokazywał przed chwilą, naprawdę zrobił dużo bardzo notatek z jakby mojego wykładu, z moich prezentacji i faktycznie stara się bardzo. Tak według mnie bardzo dobrze poradzą sobie osoby, które jakby już też z początku tego, jakby jak tutaj przyjechaliśmy, to wykazywały taki mental długoterminowy typu Marcin, Marko. Według mnie oni sobie dobrze poradzą. Łukasz tak naprawdę dałbym go na 3. pozycję. No Adama niestety chyba na 4.
Miał lekki problem z tym pierwszym pytaniem, które tam zadawaliśmy, no i też tak samo jak on mówi, tak, woli on jakieś takie pozycje rozgrywać krótkoterminowe, na dźwigni, zainteresowały go też te degeny Tomka. Za bardzo tutaj jakby to, co jakby ja robię, ten mój mental go nie ciekawi, no i jakby miał wybierać, to myślę, że Adam by tutaj mógł odpaść, aczkolwiek no zobaczymy. No dobra, ale ty się odnosisz właśnie głównie do twojego wyzwania, a ty się, Patryk, odnosisz do twojego, prawda? A jeżeli byście mieli podsumować tak skille uczestników no, przez przekrój tego, czego się nauczyli i tego, co mogą dzisiaj wykręcić, to nie wiem, czy widzieliście, jakie wyniki w poszczególnych zadaniach już osiągają, bo tutaj, wiesz, pytania, tutaj właśnie jakieś wyzwania, ale jak to wygląda z resztą? No bo to może im się też przyda, to jest miecz obusieczny, na przykład Adam jest taki, wiesz, trochę hop do przodu, by chciał teraz wszystko czasami już ugrać, a jeżeli ma 24 godziny, to może mu to właśnie pomoże się zmotywować zamiast zrujnować plany, bo przynajmniej będzie próbował w krótkim terminie coś wykręcić. Tak, generalnie jakoś z pół godziny temu spoglądałem sobie tam na pozycje chłopaków, jakie mają na dźwigni. No, chyba najgorzej z tego, co pamiętam, wyszedł Łukasz, bo już tam parę pozycji przegrał, miał tam jakąś lekką zyskowną, ale i tak jest na minusie. A jeżeli chodzi o te jego wyzwania altcoinowe Tomka, no to też jakiegoś słabego altcoina wybrał, że już troszeczkę też jest on na minusie. Tutaj myślę, że no taki Marko na przykład, albo no ciekawe, jakby na razie jeszcze się wstrzymuje, tak? To jest dopiero początek tak naprawdę tego wyzwania. Zobaczymy, sam jeszcze jestem ciekawy, co się stanie. No ty, Patryk, masz jakieś takie obserwacje jeszcze oprócz tych swoich faworytów w poszczególnych Smart Money Concept, tych rzeczach, czy jeszcze nie dostrzegasz tego zwycięstwa? A mi się wydaje, że w przypadku Marko, bo tutaj ciągle nam się powtarza ten temat Marko, może mu się przydać ta zmienność i to jego przygotowanie, bo on się obracał bardzo często w tych memcoinach, nie? Więc on co do tych zmienności i do zachowania emocji, to jest przyzwyczajony i może mu to faktycznie dać przewagę dzisiaj, więc na pewno będę go bardzo obserwował. Jestem ciekawy też z drugiej strony, tutaj mamy taką zmienność, że Marcin ma strasznie duże FOMO w wielu przypadkach, nie? Jestem ciekawy, bo jest cichy, nic nie mówi, ale może wyjść tak, że już jakieś te pozycje, to FOMO go przyciągnęło, nie? Więc jestem ciekawy, jak da aktualizację swoich pozycji. Więc mamy gościa, który jest przygotowany, który wie, czego się spodziewać, ogarnia tą zmienność i mamy z drugiej strony kontrast chłopaka, gdzie to FOMO go przykuwa i on chce już szybko zaraz, nie? Więc takie moje spostrzeżenia. Wydaje mi się, że ja tu już mogę dać leciutki statement, że na razie, na stan bieżący, na tą godzinę mogę faworyzować Marko. No dobra, więc po prostu nie wyprzedzajmy faktów, zobaczymy, jak to się potoczy, jak te liczby odpowiedzą za nas, bo my możemy tylko snuć teorię, panowie, a co się stanie z portfelami uczestników, to już tylko tam u góry wiedzą i za paręnaście godzin my również się dowiemy, więc dajmy im czas i dajmy im działać. To na manipulacji zobaczysz bullishowe order flow. No ale to muszę AMD patrzeć na 5 minut tak jest, tylko, czyli tak to w sumie tak na dobrą sprawę będę wiedział o 19:15 czy wchodzić w pozycję. No mniej więcej, o tak. Dziękuję Ci za konsultację. Tutaj powoli zmierzamy do następnych naszych challenge'y. Okej. Którą mamy godzinę challenge'u? Nie wiem. A ile czasu Ci zostało? Nie wiem. Okej, 18:56 i właśnie wysłaliśmy uczestnikom wiadomość z informacją, że rozpoczynamy kolejną serię pytań od Łukasza związaną z jego konkurencją. Natomiast w tym przypadku te pytania nie będą zadawane w salonie, tylko uczestnicy otrzymali pineskę z miejscem, gdzie ta skrzynka i Łukasz aktualnie się znajdują. Słuchajcie, kolejna rzecz, kolejne pytanie, troszeczkę myśmy tutaj naszym uczestnikom utrudnili, a mianowicie jesteśmy teraz po drugiej stronie Palmy. Ta biała willa tam, to jest właśnie willa, w której mieszkamy. No i teraz tak, w ciągu 5 minut uczestnicy muszą przepłynąć na drugą stronę Palmy. To jest. Kto płynie kajakiem? Jesteśmy wszyscy tak... Mają oni tu jeszcze dokładnie na 3 minuty z hakiem. No poszli chłopaki popływać. To nie wiedzą, o co chodzi. Zajebiście zapałem.
Tak, złapał się i... Dobry pan. Generalnie bardzo ciekawa tutaj się sytuacja stała, że Marcin podczepił się jak taka ryba pod rekina, która żeruje na jego brzuchu. Więc aktualnie praktycznie wszyscy mają równe szanse. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po drugiej stronie, jak już dopłyną do brzegu. No. Panowie, 2 minuty! Po drugiej stronie wody jest skrzynka, z której uczestnicy w ciągu 5 minut muszą się tam znaleźć i wylosować pytanie. Natomiast pokażmy tam. Skrzynka uciekła. Ty! 2! Panowie, żeby nie było. Opierając się o cykliczność kryptowalut, kiedy możemy spodziewać się szczytu ceny bitcoina w tej hoście? Szczytu ceny na bitcoinie w tej hoście możemy się spodziewać w 2025 roku. Trzeci czwarty kwartał. Dobrze, jest zaliczone. Plus $50. Łukasz. Plus $50. Odpowiedź, czego możemy spodziewać się w 2026 roku, biorąc pod uwagę 18-letni cykl na rynkach? Przede wszystkim, patrząc na ogólne rynki spadku i na nieruchomościach, na krypto to samo. Mamy korelację jakąś, będziemy mieli przynajmniej w 2026 roku ogólny światowy kryzys. Tego się możemy Opierając spodziewać. się na tym cyklu, tak? Na cykliczności. Być może tak się nie stanie, ale według tego, co pokazuje ten cykl, tak powinno się Według stać. 18-letniego cyklu. Powinien się zacząć, tak, Tak jest. dokładnie. Gratuluję, gratuluję. Marko, proszę. Marek też będzie miał plus $50 na bank. Plus 100. Ile czasu w tygodniach trwa cały cykl na BTC? 4 razy 52. Cały cykl od dołu do dołu. Od dołu. No. No tak, jest to 4-letni. No to 210. 208 tygodni, 210. Zobacz. 204. Tak? 210? O, nice. Marcin. Jak zazwyczaj reagowała giełda amerykańska, gdy prezydent demokrata był wybierany na drugą kadencję? Prosimy, żebyście faktycznie przykuli uwagę, tak, do tego, jak wygląda zazwyczaj rynek i rok elekcyjny. Ci demokraci są bardziej tacy, co liberalni według ciebie, nieliberalni, jak to wygląda oraz jak zazwyczaj giełda się zachowywała. Chyba, że też możesz zgadnąć, jak wiesz. No powiem szczerze, że nie znam się za bardzo na polityce Stanów Zjednoczonych, tylko obserwuję, co się dzieje, ale nie wiem jakby do końca jak reaguje właśnie giełda na poszczególne partie. Na drugą kadencję. Z reguły po drugiej kadencji to raczej były spadki. Aha, na drugą. Aha, na drugą. No to wzrosty. Czy to jest ostateczna odpowiedź? Nie wiem. Marcin, my też nie wiemy. No, serio. Ma to tak naprawdę ciągle wpływ na to, co dzieje się w roku elekcyjnym. Tutaj za bardzo nic się nie zmienia. Tyle mogę powiedzieć i podpowiedzieć. Okej, no to są wzrosty. Na pewno? Tak. Dobrze, więc tutaj według tego informacji, które mam, mieliśmy wtedy naprawdę dużą pompę na giełdzie amerykańskiej. Gdy Clinton i Obama zostali ponownie wybrani, to rynek na ich roku inauguracyjnym zaliczył naprawdę ogromne wzrosty. Wyjątkiem były czasy, gdy Roosevelt został wybrany drugi raz, ale to były czasy Wielkiej Depresji w USA. Marcinie, dzięki wielkie. Nie wiedziałeś, ale faktycznie 50-50 było, zgadłeś. Dzięki. Teraz może już spokojnie dopłyńcie z powrotem. Ty, Łukasz, w szczególności, bo tutaj faktycznie nie chcieliśmy twojej ręki nadwyrężyć. Sprawa wygląda w taki sposób, że uczestnicy o tym jeszcze nie wiedzą, gdzieś tam teraz szaleją i próbują rywalizować o nagrodę na wodzie, ale wszystkie straty, które gdzieś tam będą przez nich poczynione i ktoś, jeżeli może się nie wyzeruje, ale straci jakiekolwiek środki, to rzeczywiście pokryjemy te straty jako arena i będziemy w stanie oddać im te pieniądze po prostu na koniec trwania turnieju, ale żeby było trochę bardziej tutaj można rywalizować, to oni o tym nie wiedzą i powiemy im to dopiero po końcu finału. Wzięliśmy na hol
Adama, tak. Po drodze wzięliśmy na hol Marcina i wszyscy razem dopłynęliśmy w zasadzie do tego drugiego brzegu. I uważam właśnie, że to był ten moment, gdzie nikt z nas nie miał takiej spiny. Dlatego, że to był teamwork. Biegli jak opętani, ale koniec końców każdy zdążył, każdy na swoje pytania odpowiedział. Panowie, ale wy tutaj odpoczywacie, a jak pływaliście, to Bitcoin spadł o $500, także... Zajebiście przed mi order! Zobaczcie, jak tam... Czy likwidacji nie było? Chłopaki, a wy to co tutaj robicie? A świeczki porównujemy swoje właśnie. Jaka większa sieczka była przed chwilą? Kto miał najlepsze zamknięcie? No, Czyli longujecie czy shortujecie teraz? longujemy. W moim wieku jeszcze shortuje. Łukasz nie próżnuje i korzysta z możliwości wykonania kolejnej konsultacji. Typowo nie memcoinów, prawda? Okej. To żebyśmy przeszli na jakiś wykres. Udało mi się w końcu znaleźć problem. W moim prywatnym koncie mam pozycję na bitku na prywatnym koncie i zmieniłem leverage. Nie chciałem, w sensie dźwignię. Trochę na plusie, trochę na minusie, ale na razie czekam. Red flag jest taki, że to po prostu jest projekt, który upadł. Więc... Ale piękna świeczka, tak zwany god candle. No właśnie. Myślę, że to nawet nie jeden, bo te projekty powstają tak naprawdę cały czas, kwestia tego, żeby jakby odpowiednie filtry zastosować, tak jak właśnie im tutaj pokazywałem podczas prezentacji, żeby po prostu odsiewać skamy, odsiewać typowe oszustwa i skupić się na tych, które powiedzmy w takim właśnie krótkim timeframe mają potencjał na to, żeby jakieś zyski wygenerować, no bo o to właśnie w tym chodzi, to jest ograniczony czas. Więc uczestnicy muszą skupić się na tym właśnie, aby te projekty znaleźć dosyć szybko, wejść w odpowiednim momencie, no i też oczywiście sprzedać tak, żeby po prostu wyjść na tym z zyskiem. Jak wam idzie, chłopaki? Czy mamy tu jakichś uczestników? Panowie, powoli przypominam, taka notka, że zbliżamy się do PM Session Nowego Jorku, więc spodziewajcie się zmienności rynkowej. Taka może rada, może wam to pomoże, może wam to nie pomoże. Zobaczymy. Panie Adamie, czy pan Adam... Pan Adam, sytuacja jest bardzo dynamiczna, pan Adam bardzo boi się tej zmienności, idziemy za nim, nie odpuszczamy, ciśniemy to, ciśniemy. Adam, pokazuj portfel, Adam, pokazuj nam portfel. Szanowny panie Marcinie, czy już pan rozgrywa memy? Bo tutaj byliśmy przed chwilą, łapaliśmy jednego zawodnika. Nie dziwię się, czemu nie chciał pokazać portfela. Jest grubo. Jak to wygląda u ciebie? Właśnie przed chwilą udało mi się wejść w pozycję, w końcu, bo musiałem ogarnąć ten temat, bo to jest naprawdę dla mnie abstrakcja, jak to wszystko działa. No i nic, no siedzę w pozycji i w zasadzie wydaje mi się, że przytrzymam do jutra rana i zobaczymy. Nie ustawiam żadnego stop lossa, ale że także wóz albo przewóz. Biniu, czy wszystko okej? Mentor Smart Money musi się przejść. Nie wiem, czy przeżyję to, co właśnie usłyszałem. No nic. Trzymam do ciebie kciuki. Co tu się dzieje, szanowni państwo? Czy tu jest już termin konsultacji? Czy to jest po konsultacjach? Proszę państwa, tutaj wallet, tu są przekazywane środki. Co tu się dzieje? Tylko blikiem. Co tu się dzieje? Tomek, czy możesz się wytłumaczyć z tego, co ty tu odwalasz? Poszło zbliżeniowo. Więc no, niestety Łukasz się wyzerował i potrzebował szybkiego blika, żeby kupić Ether. Dalej będzie w grze. Stosowany team na stronie, nie musi być, ale jeżeli jest, to czy te osoby mają realne na przykład LinkedIny i czy wiesz, to nie jest fake po prostu, nie jest jakieś skamowe. No nic, odpaliłem w końcu po wielu godzinach moją pozycję na memcoinie. Wybrałem taką dosyć stabilną strategię. Dopiero się rozkręcam, drodzy widzowie. Także... Jeździda. W końcu weszło. Także zaraz będziemy na zero. Jak widzicie, właśnie zaczyna się 9. godzina naszego challenge'u. Zostało mniej niż 16 godzin, także 1/3 za nami. Ja sobie właśnie zrobiłem espresso, bo myślę, że czeka nas tutaj pracowita noc, nas wszystkich, a zapytajmy może Marcina, który siedzi tutaj niedaleko, który teraz nie ma czasu, bo szuka degenów. Powiedz proszę Marcin, jak idzie?
Czujesz już zmęczenie, czy na razie jeszcze nie? Nie, na razie czuję taką właśnie fajną ekscytację, bo podoba mi się to, co tutaj się dzieje. Chyba dobrze. Kawka. U mnie wszystko dobrze, trochę dźwignia, trochę szukałem. Kaweczka. Tak, kaweczka. Ojej, zapomniałem o paluszku. Paluszek. Cyk. Stwierdziliśmy, że stworzymy bardzo komplementarne miejsce i cały ekosystem kryptowalut, który każdemu, niezależnie od tego, ile macie środków finansowych lub jakie macie doświadczenie na rynku kryptowalut, umożliwia zarabianie, przetarcie szlaków i jak najszybsze zassanie się w ten cały temat, żeby móc generować jakieś efekty. Żeby mieć dostęp do tego, co ja rozgrywam, żeby mieć dostęp do tego, co Tomek rozgrywa, Łukasz, zapraszam Was na te grupy, które macie pokazane teraz na ekranie. Są to darmowe grupy, nic nie musicie płacić. Jest to takie pierwsze miejsce, gdzie każdego dnia będziecie przez nas informowani, co według nas warto robić, czy tu wszystko działa, wraz z dozą naszych przemyśleń, tak trochę po koleżeńsku, wysyłamy też głosówki, informujemy, co aktualnie się dzieje i czego się po prostu spodziewać. Zapraszam, dołączcie sobie i przypominam, że na każdej z tych grup macie każdego miesiąca giveaway na $2000, z którego macie gwarantowaną część puli, jeżeli będziecie szybko reagować, więc warto z tego skorzystać. Rozdaję również u mnie książki, które są fizyczne, wysyłam za darmo paczkomatem oraz kurierem, żebyście mogli mieć dostęp do wiedzy, nawet pomimo tego, że jesteście młodzi, że niektórzy z Was mają 16, 18, 20 lat i nie macie pieniędzy na dostęp do areny, trudno. Dlatego stworzyliśmy właśnie te telegramy, te nasze grupy, gdzie się tym dzielimy oraz jako wisienka na torcie macie teraz też kod QR oraz w opisie pod tym filmem są linki, jest link do Discorda. To jest grupa, gdzie jest parędziesiąt tysięcy osób, są nasi traderzy, jest taka namiastka tego, co możecie znaleźć na arenie, takie początkowe stadium, więc jeżeli ktoś stawia pierwsze kroki, operuje kapitałem rzędu paruset dolarów czy $1000–2000, to zapraszamy na koszary, które są takim inkubatorem, pokażą Wam drogę, porozmawiacie z osobami, które również inwestują w krypto, dowiecie się wszystkiego szybciej i będziecie po prostu mogli się wkręcić w ten cały temat żwawiej i bardziej dynamicznie. Zapraszam serdecznie, dołączcie i lecimy dalej. Wiadomo, że są wzloty i upadki, ale generalnie po prostu chcemy pokazać uczestnikom, że wygrywa najlepszy. I na rynku kryptowalut też jest taka, co by nie było, bądź zdrowa dysproporcja, że osoby, które poświęcają najwięcej czasu, najwięcej umiejętności zebrały, mają najlepsze skille właśnie w tym wszystkim, co robią i podejmują logiczne, intelektualnie poprawne, po prostu zasadne decyzje, to te osoby zgarniają całkowitą, większościową pulę wygranej, która w ogóle jest wygenerowana na całym rynku krypto. Większość gra teraz bardzo tak konserwatywnie, tak bezpiecznie, stara się te pozycje na razie tak testowo przeprowadzać, żeby przynajmniej na samym początku nie stracić kapitału. Myślę, że to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze chcą wygrać turniej i nagrodę finałową, czyli $10 000, a po drugie nie chcą narobić sobie wstydu, no bo jednak wiedzą, że to ktoś ogląda, że mogą być po prostu przestraszeni tym wynikiem początkowym. Nie wiem, no może to być po prostu rzeczywiście część tego, co chłopaki myślą, ale według mnie jest to niezasadne. Tutaj przecież nie będziemy ich oceniać. To i tak jest bardzo ciężkie wyzwanie i każdy rzeczywiście ma podgórkę i to z różnych stron, więc spokojnie panowie, jeżeli oglądacie to po czasie, nie był to nasz zamysł. Czym bliżej będziemy końca wyzwania, tym prawdopodobnie obroty będą podkręcone, ktoś tam się obudzi w nocy, ktoś nie będzie w ogóle spał, stwierdzi, że trzeba nadrobić. Tak, byłem w pokoju, potrzebowałem trochę ciszy i spokoju i rozmowy z Inside Information miałem, sesję, tajny agent, którym jest moja żona, tylko tak, żeby po prostu sobie dowiedzieć, co u niej i wracam tutaj do pracy. Się rzeczy rozkręcają i teraz właśnie będzie trochę więcej się działo na rynkach. Okay. Aktualnie jest supply 210 milionów, total jest miliard, więc możemy szacować, że tam ma 15-20 milionów, więc na spokojnie po prostu. Nie? O, spada. Nie, no, to może być jak najbardziej, bo... Proszę Państwa, to jest... Ale po prostu jest tyle tych projektów, że ciężko się na to zdecydować. Bo jest taki rynek, kurde, teraz trochę choppy. Chciałbym. Na razie jest zielono w wyzwaniu suba. Za mało ryzykuję i dlatego te wyniki nie są aż tak wysokie. Myślę, że Łukaszowi idzie bardzo dobrze, bo tam JJ wszedł w swojego ulubionego memcoina, którego już pokochał, powiedzmy, w wyzwaniu Degena. Trzeba odpocząć od tego. Mamy którą godzinę? Możesz powiedzieć, mamy godzinę. Mamy 23:58. Więc tak, trochę rozegrałem zagrań na tradingu, no z kilkanaście. Trochę byłem na początku na plusie, potem na minusie, a teraz jestem w sumie na 0. Słuchajcie, to są memcoiny i to może pójść góra-dół. W godzinę może się zmienić tak sytuacja, że... Ale mamy 50% do przodu, jeżeli chodzi o trading na 0 jest. Jeżeli chodzi o projekt, który kupiłem dla Marka, tak samo na 0.
No, ja sądzę, że tam Marek dobrze ciśnie ze swoim projektem, na pewno coś tam jakiegoś low-capowego ma. Bliżej finału na pewno będzie większe współzawodnictwo między nami. $1500 w taki sposób, w jaki my to rozgrywamy, to łatwo szybko stracić wszystko i wydaje mi się, że chłopaki też grają tak trochę zapobiegawczo. Żeby wygrać te 10 000, no to trzeba chyba tutaj trochę ostro pograć, bo no i zaryzykować trochę, tak? No bo na pewno ktoś z chłopaków zaryzykuje i albo się w coś strzeli, więc żeby mieć szansę, ja też ryzykuję. Które będą, a tych projektów jeszcze nie ma na CoinMarketCapie, nie ma ich zasanych, prawda? No bo tak samo jest... Marek dawał nam wskazówki, jakie są ważne aspekty tych takich właśnie świeżych coinów. Dobrze, żeby wolumen był rosnący, ale co znajdę jakiegoś coina, to ma spadkowy wolumen. Niezmiernie w tej samej pozycji od 5 godzin. Nie jest to dla mnie problem. Przyzwyczajenia z poprzedniej pracy. Panie i panowie, zostało 10 godzin do końca trwania turnieju. Zszedłem na dół tutaj do chłopaków, żeby sprawdzić, jak to wygląda, co się dzieje. I z tego co widzę, obecnie została 2 śmiałków uczestników, chyba tych najbardziej zdeterminowanych. Marcin, powiedz, co się dzieje? Tutaj może jakieś małe sneak peeki ze stanu portfela. Marek nie słuchał, nie skupiony na swojej pracy. No jak to wygląda generalnie? Czy jesteś zmęczony? Jaką masz taktykę? Czy podtrzymujesz to, co mówiłeś wcześniej? No generalnie jestem na 0. Praktycznie. Mniej więcej, tak? Mniej więcej. Chwilę byłem na plusie, chwilę na minusie. Tak wiesz, Nawirujesz po prostu, no. Jak to w życiu jest. Ale teraz akurat szukam po prostu jakiegoś projektu po te twoje wyzwanie. Okej. Czyli jeszcze została ci w sumie 2 godzinki. Tak. I jakoś nie mogę się zdecydować. Bo to jest krytyczny moment, bo tutaj można trochę stracić przez noc, prawda? No. Więc nie jest lekko. A wiesz, czy chłopaki przed pójściem spać, czyli Adam z Łukaszem, czy oni kupili już te projekty? Wydaje mi się, że tak. Bo musieli, prawda, żeby tak walić. Tak. Wydaje mi się, że wszystko kupili, poszli spać. Ja pytasz, jaką mam taktykę. Wydaje mi się, że jak dzisiaj zerwę nockę, to nic mi się nie stanie. No dobrze, Marku, teraz pora wywołać wilka z lasu, że tak powiem. Powiedz, Marku, co tu się dzieje? Może chcesz nam coś pokazać? Czy te 10 godzin jest dla Ciebie stresogenne, ten timer, czy nie? Trochę tak, bo to już to zostało mniej niż 2 godziny, żeby coś znaleźć na Twoje wyzwanie, które się okazuje najtrudniejsze tak naprawdę, chyba dla wszystkich. Ale z drugiej strony może się okaże najłatwiejsze, bo po prostu kupisz, zapomnisz i będzie ok. Może coś w tym być, a też może być takie coś, że na przykład przewagę można znaleźć w ostatnim momencie. Bo tutaj myślę, sporo może się podziać przez tą noc. I spore te kwoty mogą Teraz nas tylko 2 zostało, to... Szczególnie, że tak tradujecie, tak właśnie konserwatywnie, niewielkie te trady, czyli tutaj macie małe pole do manewru, a tutaj jak będziesz szastać 100-200 dolków w tę czy drugą, to może wpłynąć rzeczywiście na finalny wynik. A co mówili chłopaki, jak szli spać, że się żegnają, czy po prostu już nie mają ochoty i sensu tutaj być? Bo Łukasz, z tego co pamiętam, mówił, że on nie będzie spał, ale chyba mu się nie udało jednak. Tak, tutaj Łukasz to też walczy z innym wyzwaniem w życiu, czym jest wiek. Nie żartuję. Mega się jak nie będzie żadnego wyzwania w nocy, bo my z Markiem boimy się, że prześpimy wyzwanie. W następnym odcinku turniej wkracza na nowy poziom. Uczestnicy dalej będą zmagać się z giełdą krypto, podejmując decyzje w środku nocy. Wszedłem w longa ostatniego, już za ostatnią część mojego kapitału przeznaczonego na dzisiejszy trading. A kolejne niespodziewane zadania przetestują ich wytrzymałość na stres. Na horyzoncie już czeka wielki finał, na który wszyscy czekamy. Panowie, my już znamy zwycięzcę $10 000.
Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT, ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału. Uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw. I kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorelowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.